Kosmiczne obserwatorium, które śledzi wszystko, co nas otacza. Sonda Gaia dostarczyła danych na temat niemal 2 miliardów gwiazd w drodze mlecznej. To największy przegląd naszego kosmicznego otoczenia, jaki kiedykolwiek wykonano. W tym programie pokażemy, czego możemy się dowiedzieć dzięki danym z misji Gaia. Zapraszamy na Astronarium. Co jest tak niezwykłego w danych z sondy Gaia? Można powiedzieć, że to należące do Europejskiej Agencji Kosmicznej Obserwatorium oferuje nowy sposób badania wszechświata. W tradycyjnej astronomii naukowcy wybierali kilkadziesiąt albo kilkaset gwiazd, galaktyk czy innych obiektów i kierowali w ich stronę swoje teleskopy. Gaia działa inaczej. Pozwala badać miliardy gwiazd jednocześnie. Tylko jak to właściwie możliwe? Otóż Gaia nie obserwuje konkretnych obiektów, obserwuje wszystko. To kosmiczne obserwatorium zostało zaprojektowane tak, by skanować całe niebo i zbierać informacje na temat wszystkich ciał niebieskich, jakie jest w stanie dostrzec. Mało tego, Gaia dostarcza przy tym wyjątkowo różnorodnych wyników. Dla każdego obiektu mierzy pozycję, jasność, barwę, a nawet widmo. W efekcie generuje ogromne ilości danych. Są one udostępniane w postaci tzw. katalogów Gai. Każdy może do nich sięgnąć i za jednym zamachem uzyskać dane na temat milionów czy miliardów gwiazd. A jakie odkrycia mogą być dzięki temu możliwe? Przekonajmy się, jak powstają ogromne katalogi danych z sondy Gaia i co mogą nam one powiedzieć na temat wszechświata. Blisko 2 miliardy gwiazd. Tyle obiektów znalazło się w katalogu danych sondy Gaia, opublikowanym w połowie 2022 roku. Zebrane przez sondę informacje utworzyły największy w dziejach przegląd naszego kosmicznego otoczenia. Nad jego przygotowaniem pracowali badacze z wielu europejskich krajów. Wśród nich był Krzysztof Nienartowicz. Ten polski naukowiec pracuje w Centrum Przetwarzania Danych Satelity Gaia na Uniwersytecie Genewskim. Jak mówi, aby zrozumieć, skąd bierze się ogrom informacji dostarczanych przez Gaię, trzeba sobie zdać sprawę, na czym polega wyjątkowy sposób, w jaki patrzy ona na wszechświat. Gaia jest zupełnie inna niż większość obserwatoriów, które istnieją czy na Ziemi, czy w kosmosie. Przede wszystkim Gaia obserwuje niebo, całe niebo. Omiata swoimi oczami całe niebo. Raz na 6 miesięcy mamy pełen skan nieba. Pierwszym celem, który postawiono przed Gaią, jest zbudowanie mapy 3D naszej galaktyki. I oczywiście wszystkiego to, co widzimy poza nią. Ale sam fakt, że widzimy to wielokrotnie, obserwujemy pewne części nieba wiele razy, to oznacza, że mamy ten dodatkowy wymiar, który jest czasem. Czas jest taką rzeczą, która jest dosyć niespotykana. Jeśli patrzymy na zdjęcia, jeśli dodamy czas, to mamy film. Więc Gaia w pewnym sensie robi film nieba, z tym, że jest to film dosyć specyficzny, bo każdy obiekt ma kawałek czasu przeznaczony dla siebie i ten czas może być różny dla różnych obiektów, czyli pojawiać się jak aktor pierwszego planu częściej, ale też są pewne gwiazdy, które się pojawiają dużo rzadziej. Średnio Gaia widzi jeden obiekt 80 razy w ciągu nominalnego czasu misji, czyli 5 lat. Które już upłyną. W tej chwili mamy rozszerzony czas, ale niektóre gwiazdy widzimy 300-400 razy, a niektóre mniej, także to wszystko zależy, gdzie spojrzymy. I tu jakby przechodzimy też do jednej z takich bardzo niesamowitych rzeczy, jeśli chodzi o Gaię. Gaia nie przesyła obrazów. Wszyscy kochamy obrazy, lubimy obserwować gwiazdy i kosmos, ale Gaia nie może tego robić, bo jeśli byśmy obserwowali obrazy, przesyłali je tak, jak ona widzi, to byśmy musieli przesłać informacje, czy około 1 miliona zdjęć na sekundę w najgorszych wypadkach, ponieważ to jest maksymalna ilość źródeł światła, które Gaia jest w stanie zobaczyć na sekundę. Więc musimy sobie wyobrazić, że to byłby olbrzymi strumień danych. Tymczasem do takich odległości musimy jakoś sobie poradzić, limitując, kompresując te dane i Gaia tak naprawdę jest czymś, co się
w informatyce czy w technologii w ostatnich latach pojawiło, co jest przetwarzaniem brzegowym. Gaia ma bardzo silne procesory graficzne, które sprawdzają, czy jakaś gwiazda się pojawia, później śledzą tę gwiazdę, kiedy ona przechodzi przez detektor i następnie przesyła informacje tylko o statystycznym wizerunku gwiazdy, ale nie przesyła samych zdjęć. Ludzie są często właśnie tak trochę zaskoczeni, że obserwatorium, które tak naprawdę nie przesyła zdjęć. Nie, Gaia przesyła dane. Dopiero te dane my na Ziemi bardzo dużym wysiłkiem jesteśmy w stanie opracować po to, żeby z nich powstała nauka. Także konsorcjum Gai, dla którego ja pracuję, jej głównym celem konsorcjum jest przygotowanie katalogu i w tym katalogu mamy różne typy danych, od astrometrii, fotometrię, po już jakieś quasi albo naukowe produkty, jak na przykład gwiazdy zmienne, nad którymi pracujemy w Genewie. Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o drugi data release, już po roku Gaia była najbardziej cytowanym eksperymentem czy działaniem astronomicznym i wyprzedziło Hubble'a, który był przez wiele lat takim królem, jeśli chodzi o publikacje. Jest to olbrzymie repozytorium, skarbiec wiedzy dla naukowców. Jakiej wiedzy może nam dostarczyć nowy katalog danych z sondy Gaia? W pracach tego kosmicznego obserwatorium biorą udział astronomowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak mówi profesor Łukasz Wyrzykowski, trzeci katalog Gai nie tylko zwiększył liczbę obserwowanych obiektów. Sonda dostarczyła także zupełnie nowego rodzaju danych na ich temat. Tych danych z Gai jest tak dużo, że nawet trudno sobie wyobrazić ich ilość. Może powiem tak, że w ciągu jednego dnia Gaia przesyła na Ziemię 50 gigabajtów danych. I nie są to zdjęcia. Wiadomo, zdjęcia ważą dużo. To są już przerobione zdjęcia. To na podstawie zdjęć wykonane wstępne pomiary. I tego jest 50 gigabajtów dziennie. Teraz dzisiaj publikujemy katalog obejmujący 3 lata danych. Tak? Wyobraźmy sobie około 1000 dni pomnożone przez 50 gigabajtów. Wyobraźmy sobie, ile to jest tych danych takich surowych. Te dane dopiero podlegają wtedy obróbce i wśród tych danych znajdują się pomiary jasności, pomiary położeń, pomiary barwy, kolorów, rozkładu energii gwiazd. Są też pomiary spektroskopowe gwiazd, bardzo szczegółowe z poszczególnymi liniami. Więc to są te dane, które są przeprocesowywane i na ich podstawie są wypuszczane kolejne to katalogi, tak jak dzisiaj ten trzeci. Ten trzeci katalog Gai, on jest przede wszystkim przełomowy, dlatego że on zabiera nas w inny wymiar danych. Do tej pory mówiliśmy, że Gaia opublikowała doskonałą mapę galaktyki, podając odległości i położenia gwiazd. W tej chwili z tym trzecim katalogiem dochodzi dodatkowa informacja, tak dodatkowy wymiar. Teraz możemy powiedzieć, które gwiazdy zawierają jakie metale, więc ta analiza chemiczna gwiazd, czego do tej pory nie było w Gai, jest dostępna. Analiza prędkości radialnych gwiazd też jest w tej chwili udostępniona. Został rozbudowany też ten element zmian czasowych gwiazd. Zostało opublikowanych 10 milionów gwiazd zmiennych, które znajdują się na całym niebie. Publikacja katalogu Gai to zaledwie pierwszy krok. Dopiero teraz naukowcy będą mogli wykorzystać informacje zebrane przez sondę w swoich badaniach. Czego mogą one dotyczyć? Możliwości są ogromne. Dane z sondy Gaia mogą m.in. rzucić nowe światło na to, co wiemy na temat ewolucji gwiazd w drodze mlecznej. Aby lepiej zrozumieć, jak gwiazdy zmieniają się w ciągu swojego życia, astronomowie stworzyli specjalne narzędzie, tzw. diagram Hertzsprunga-Russella. To wykres, na którym poszczególne gwiazdy są klasyfikowane ze względu na dwie cechy. Barwę, będącą odzwierciedleniem ich temperatury, oraz tzw. jasność absolutną, czyli to, ile energii emitują. Dane dostarczone przez sondę Gaia już wcześniej zrewolucjonizowały diagram HR. Nowe wyniki mogą zaś otworzyć drogę do kolejnych przełomowych wniosków. Dzięki temu, że Gaia widzi w innych pasmach, czyli właśnie widzi w paśmie czerwonym i niebieskim,
i ma spektrometr, który pokazuje nam szczegóły tego pasma, jesteśmy w stanie bardzo ładnie określić temperaturę, czyli tą poziomą część diagramu HR, co z kolei pozwala nam zrozumieć lepiej, jak wygląda ewolucja gwiazd. I to nie tylko ewolucja w przestrzeni galaktycznej, ale czasowej, tylko ewolucja nawet dziennej. Niektóre typy skali dziennej, powiedzmy, czy godzinowej nawet, lub miesięcznej, ponieważ widzimy, że niektóre typy gwiazd wędrują po tym diagramie bardzo wyraźnie, jeśli chodzi o kolor, ale przez to, że mamy też odległość do gwiazd wyznaczoną dla dużej grupy tych gwiazd, bardzo dokładną, widzimy, jak zmienia się ich wartość jasności absolutna, czyli nie ta, którą my widzimy normalnie patrząc na niebo, nie wiedząc, jak dana gwiazda jest daleko, ale faktycznie wiedząc, jak dużo światła z niej emituje, ponieważ wiemy, jak daleko jest, dzięki temu na podstawie prostych dosyć stosunkowo praw czy formuł jesteśmy w stanie wydedukować, czym ta gwiazda naprawdę jest. Czy jest bardzo jasna, czy jest po prostu blisko nas. To oznacza, że ten diagram nabiera też nowego życia. Raz, że mamy dużo dokładniejsze informacje o wielu gwiazdach. Dwa, że jesteśmy w stanie, ponieważ mamy ten wymiar czasu, możemy animować ten diagram, co zresztą zrobiliśmy. Ten diagram dla mnie zupełnie innego znaczenia nabiera, kiedy go widzę w czasie. I nawet w tak stosunkowo krótkim czasie, w jakim Gaia obserwuje, czyli 5 lat, które będą przedłużone prawdopodobnie jeszcze 3, 4, 5 lat, bo na tyle starczy paliwa, zmienia charakter tego diagramu. Natomiast jeśli chodzi o głębsze jakby zrozumienie, co daje nam to rozszerzenie pasm, tak naprawdę jesteśmy na początku drogi. Nawet dla astronomów, dla specjalistów różnych typów gwiazd, jeśli wyjdziemy trochę poza szablon, dopiero się uczymy. Wiemy na przykład, że niektóre typy gwiazd są bardzo łatwo rozpoznawalne dzięki spektrografowi. Gwiazdy są ewidentnie widoczne, bardzo szybko widoczne dzięki spektrografii i możemy je wtedy bardzo fajnie też umieścić na diagramie HR. Więc tak samo zmienne długookresowe. Bardzo fajnie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy coś jest bogate w węgiel albo bardziej bogate w tlen. Do tej pory tego typu informacje nie były oczywiste. Zwykle wymagały bardzo długich kampanii, które odbywałyby się po opublikowaniu takiego katalogu. My w Gaia jesteśmy w stanie dać wszystko naraz i po to, żeby ludzie wiedzieli, czy astronomowie, czy ludzie, którzy się zajmują amatorską astronomią, w którą stronę patrzeć. Nie tylko jeśli chodzi o kierunek, ale kierunek naukowy właśnie, kierunek jakby wielowymiarowy. Gwiazdy to nie jedyne obiekty, jakie pozwala badać Gaia. Co ciekawe, dane, jakich dostarcza to kosmiczne obserwatorium, mogą posłużyć także do poszukiwania tego, czego nie widać. Profesor Łukasz Wyrzykowski wykorzystuje je do odkrywania tajemnic czarnych dziur. Jak mówi, Gaia może na kilka sposobów odkrywać sekrety tych niewidocznych obiektów. Czarne dziury można znaleźć, no nie jest to takie proste, ale można je znaleźć na kilka sposobów. No i Gaia, ponieważ jest tak wszechstronnym urządzeniem, umożliwia zebranie informacji takich, które pozwolą nam, i już w tej chwili pozwalają nam na znajdywanie czarnych dziur. Między innymi właśnie 262 kandydatki na gwiazdy neutronowe lub czarne dziury zostały teraz w katalogu trzecim opublikowane i są to kandydatki znalezione w taki sposób, że mamy do czynienia z układem podwójnym czarna dziura gwiazda, ale ten układ nie jest kontaktowy. Tam nie następuje akrecja materii z tej gwiazdy, ale wpływ sił pływowych tej czarnej dziury na gwiazdę jest widoczny na tyle, że gwiazda po prostu jest zdeformowana. Ona tak jakby wyciąga się swoim kształtem w stronę czarnej dziury, co w cyklu rotacji obu tych ciał wokół siebie sprawia, że obserwujemy tą gwiazdę czasem większą, czasem mniejszą, przez co obserwujemy zmiany jej jasności. W ten sposób zostało znalezionych 260 kandydatek na czarne dziury. To jest jedna z metod. Kolejną rzeczą, którą Gaia jest w stanie umożliwić nam w aspekcie poszukiwań czarnych dziur, to są przede wszystkim zmiany położeń gwiazd. Układy astrometryczne, tak zwane podwójne, z czarną dziurą, objawiają się tym, że gwiazda zmienia swoje położenie w sposób okresowy, ale ta orbita sugeruje, że ta gwiazda krąży wokół czegoś bardzo masywnego, czego nie widać. To jest ten aspekt, w którym Gaia jak najbardziej będzie też w stanie pomóc znajdywać czarne dziury.
Poza tym ta wszechstronność danych Gai jest tak ogromna, że astronomowie na pewno wymyślą jeszcze inne i nowsze metody, lepsze metody na znalezienie czarnych dziur czy innych ciekawych rzeczy w tych danych. Astronomowie z Warszawy chcą wykorzystać jeszcze jeden sposób do poszukiwania czarnych dziur przy pomocy sondy Gaia. Chodzi o tak zwane soczewkowanie grawitacyjne, zjawisko, w którym światło ulega zakrzywieniu pod wpływem grawitacji niewidocznych obiektów, obok których przechodzi. Konkretnie teraz do Data Release 3 moim zadaniem było opracowanie właśnie tych 3 lat danych od 2014 do 2017 i opublikowanie, przygotowanie katalogu zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego, coś czym nasz Uniwersytet Warszawski, nasze obserwatorium zajmuje się od 30 lat, chociażby należy tu wspomnieć projekt OGLE i profesora Bogdana Paczyńskiego i profesora Udalskiego, którzy byli takimi naszymi pionierami w tejże dziedzinie. Więc ten katalog zjawisk mikrosoczewkowania jest właśnie częścią tego katalogu. Wśród tych soczewek mamy nadzieję znaleźć czarne dziury. W tej chwili jeszcze nie jesteśmy wskazać konkretnie, które z tych zjawisk soczewkowania są wywołane przez czarne dziury, gdyż czekamy na kolejne dane. Te dane są w tej chwili opracowywane. W następnym katalogu Gai te dane będą udostępnione i te czarne dziury na pewno się tam znajdą. Jest to taki pierwszy krok w poszukiwaniu czarnych dziur za pomocą misji Gaia. Katalogi misji Gaia są otwarte dla każdego. Oznacza to, że po dane zebrane przez sondę mogą sięgać nie tylko zawodowi naukowcy. Wyjątkową okazją, by tego spróbować, jest projekt Gaia-Vari. To inicjatywa Europejskiej Agencji Kosmicznej, w ramach której każdy chętny może pomóc w analizie danych dotyczących tzw. gwiazd zmiennych. Celem tego projektu będzie umożliwienie miłośnikom astronomii i internautom odkryć naukowych poprzez ich udział w klasyfikacji gwiazd zmiennych. Każdy internauta będzie mógł wykorzystać punkty pokazujące zmiany jasności danych obiektów z archiwum Gaia do tego, żeby stwierdzić, czy dany obiekt przypomina kształtem krzywej zmian blasku, na przykład gwiazdę pulsującą, czy też gwiazdę podwójną zaćmieniową, albo jeszcze jakiś inny obiekt, który zmienia swoją jasność. Dzięki temu naukowcy uzyskają dodatkową weryfikację swoich danych i będą mogli stworzyć poprawiony katalog gwiazd zmiennych, a miłośnicy astronomii, czyli internauci uczestniczący w projekcie Gaia-Vari, będą mogli zostać współautorami odkryć naukowych i publikacji. Klasyfikacja jednej gwiazdy, jednego obiektu nie jest bardzo czasochłonna, ponieważ jeżeli jest to gwiazda, której zmienność jest dość standardowa, możemy ją zaklasyfikować do jednych z kilkunastu klas, które już wcześniej zostały zdefiniowane. Bardziej problematyczne są obiekty, które zmieniają swoją jasność w sposób nie do końca zrozumiały, ale to już będzie zadaniem naukowców, czyli te obiekty, które zmieniają swoją jasność w sposób niestandardowy i które zostaną wyłapane przez uczestników projektu Gaia-Vari, zostaną później przeanalizowane przez bardziej doświadczone oczy i narzędzia naukowców. Im więcej osób zaangażowanych w projekt, tym lepiej. Liczymy na tysiące użytkowników, które będą pomagały nam w klasyfikacji tych obiektów. Szczegóły tego, ile danych zostanie udostępnionych danym użytkownikom, będą uwalniane w poszczególnych kampaniach tego projektu. Tych kampanii planujemy 5 i liczymy, że w każdej z tych kampanii tych użytkowników będzie przybywało. Bardzo duże zestawy danych są analizowane przez różne techniki automatyczne czy też maszynowe i faktycznie to sprawdza się w przypadkach dobrze nam znanych. Jednak są takie przykłady gwiazd czy też obiektów, które zmieniają swoją jasność w sposób niestandardowy i wyłapanie takich obiektów także będzie celem projektu społecznościowego Gaia-Vari.
Wiemy, że większość gwiazd, które obserwujemy, w pewien sposób zmienia albo swoją jasność, albo położenie. I to, żeby lepiej zrozumieć, w jaki sposób jest skonstruowana i ewoluuje nasza galaktyka, ale także to, co będzie się działo chociażby z naszym Słońcem, czy też naszym słonecznym otoczeniem, jest właśnie celem takich badań tego, żeby sprawdzić, w jaki sposób gwiazdy zmieniają swoją jasność, ewoluują i co może się stać z gwiazdami, które już znamy i które są nam bliższe. Dane z sondy Gaia mogą znaleźć jeszcze wiele innych zastosowań. Ponieważ to kosmiczne obserwatorium skanuje całe niebo, w polu jego widzenia pojawia się wiele obiektów, od znajdujących się w Układzie Słonecznym, aż po zasiedlające najdalsze zakątki kosmosu. O wszystkich Gaia jest zaś w stanie powiedzieć coś ciekawego. W każdej praktycznie dziedzinie astronomii Gaia ma coś do powiedzenia. Począwszy od planet, od planetoid, od planet karłowatych w naszym Układzie Słonecznym, przez gwiazdy zmienne, układy podwójne, przechodząc aż po badania obłoków Magellana i innych odległych galaktyk czy kwazarów. Tak naprawdę całe spektrum astronomii obserwacyjnej jest dzisiaj zaspokojone ogromem ilości danych astronomicznych z misji Gaia. Gaia w pewnym sensie daje naukowcom dostęp do danych na temat całego nieba. Teraz trzeba tylko poszukać w tym wszystkim jakichś odkryć. Jestem przekonany, że ich nie zabraknie, tym bardziej, że podczas gdy my tu sobie rozmawiamy, Gaia skanuje dalej. To było Astronarium. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.